Dzień dobry, sobota, 7:08. Od jakiegoś czasu jestem już na nogach, bo montuję materiał z wczorajszego panoramikonu. 45 minut do 15 muszę jakoś zejść, ale chyba się uda. No i dzisiaj chcę sobie poleżeć trochę na kanapie w słoneczku. Żeby tak zrobić, trzeba wstać wcześniej. No, dzisiaj w planach spacer edukacyjny, 4. wydarzenie z Europejskich Dni Dziedzictwa. I to by było na tyle ze wstępu. To zapraszam. Jesteśmy w miejscu startowym. Adrian już w gotowości. Ładna pogoda wczytana, więc będziemy zaraz szli śladami ludzi o nazwisku Humboldt. Wilhelma i kogoś jeszcze. Kogo tam był? Wilhelm i Aleksander Humboldt. O tak. Zapraszam. A w gruncie rzeczy znajdują się one wśród drzew i krzewów, które pamiętają najprawdopodobniej pobyt Aleksandra Humboldta tutaj, chociaż historycy wykluczają w ogóle prawdopodobieństwo tego, że sam Aleksander Humboldt był tutaj fizycznie w Otmuchowie. Także historycy nie są przekonani, że odwiedził on Otmuchów, niemniej jednak badacze historii, którzy opisują dzieje Otmuchowa, te lata, kiedy rodzina Humboldtów między 1830 a 1928 rokiem była w posiadaniu tego pałacu i zamku biskupiego, w bardzo mały i szczątkowy sposób opisują historię tej rodziny w opisywaniu historii Otmuchowa, dlatego też trudno jest faktycznie przesądzić to, czy Aleksander był gościem Wilhelma Humboldta, czy też nie. Ale krótko o tym pałacu. To była dawna siedziba biskupia, letnia rezydencja biskupa Franciszka Ludwika Neuburga, tego samego biskupa, który ufundował kościół parafialny pod wezwaniem świętego Mikołaja i Franciszka Ksawerego. I to jest 17 lat różnicy między oboma obiektami. Pierwszy powstał kościół parafialny, a na początku XVIII wieku wybudowano ten pałac typu belweder, na którego tyłach rozpościerał się na początku XVIII wieku ozdobny park, który sięgał swoim zasięgiem aż do Zwierzyńca, czyli prawie w prostej linii to jest prawie 3 km, nawet 4 km, do kolejnego pałacyku myśliwskiego wzniesionego na planie elipsy, również przez tego samego biskupa, który wzniósł ten pałac. Ten biskup w ogóle wzniósł w mieście lub w jego okolicach aż 3 pałace, czyli ten Zamek Dolny, on był jako drugi, jako pierwszy wzniesiono ten w Zwierzyńcu na samym początku XVIII wieku, a najpóźniej wzniesiono jeszcze pałacyk myśliwski w Parku Miejskim i z tych 3 obiektów do dnia dzisiejszego przetrwały tylko 2, czyli Zamek Dolny i Pałac w Zwierzyńcu. Dolny przejmuje jego najstarszy syn Teodor, a młodszy syn Hermann, już wówczas o dwuczłonowym nazwisku Humboldt-Daschroeden, przejmuje pałac w Frydrychowie. Wówczas ta miejscowość nazywana jest Friedrichshain, czyli na cześć króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. A można z dwa zdania o samym Humboldcie? Sam Humboldt. Jeden z najsłynniejszych XIX-wiecznych filozofów, językoznawca, późniejszy założyciel Uniwersytetu Berlińskiego, zresztą do dnia dzisiejszego ten uniwersytet nosi jego imię, również Aleksander, bo to jest Uniwersytet Wilhelma i Aleksandra Humboldta znajdują się właśnie tutaj, w tym miejscu i w tej części parku. One pochodzą najprawdopodobniej z lat 50., 60. XIX wieku i no dzisiaj praktycznie nie ma już tego założenia ogrodowego czy parkowo-ogrodowego, które było tutaj jeszcze w latach 30. XX wieku. To doskonale widać na tej lotniczej fotografii. W tym miejscu dokładnie jesteśmy, widać ładnie wydzielony park. Tutaj? No, tak, to białe tutaj? To jest tak, to jest. To będzie też mnóstwo gruntu. Tak.
to może być? No bo To jest najprawdopodobniej, to są gruzy, kiedy montowano zbiorniki przy zamku, to było jakieś 5-6 lat temu, związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. że to jest zanim został Ta część zbombardowany. Jak zamek zamku wyglądał. była zbombardowana przez Prusaków. No bo tu dużej części było nie ma go, wejście. nie? I kilka lat po tym, jak przejął zamek biskupi Wilhelm Humboldt, zdecydował się rozebrać te zniszczone, zrujnowane No, się nie części dało, zachodnie, czyli całe te części, łącznie z kaplicą. I jedyną pozostałością, to jest hipoteza oczywiście tylko i wyłącznie, mamy informację, że na elewacji kaplicy zamkowej były bliżej nieokreślone tarcze zegarów słonecznych. Mhm. Nie wiemy, jak wyglądały, mamy tylko informacje z końca XVII wieku i najprawdopodobniej, kiedy rozbierano kaplicę z całymi skrzydłami zachodnimi i z wieżą husycką, najprawdopodobniej wówczas przeniesiono te zegary na ratusz właśnie. Dalej, już za solarium, tam już nie będziemy szli. Obecna Aleja Dębowa nazwana była na cześć Wilhelma Humboldta, Humboldtine, jeszcze na starych przedwojennych pocztówkach można się z tą nazwą spotkać, ale co ciekawe, właśnie tutaj widać fragment metalowej konstrukcji. Pod tą konstrukcją znajduje się korytarz, można wejść 4-5 metrów w głąb ziemi i przejść przez korytarz sklepiony i najprawdopodobniej tym korytarzem można było się dostać do sali kominkowej w zamku i najprawdopodobniej właśnie tą drogą, kiedy zamek nie został zdobyty zbrojnie, a został zdobyty za sprawą zdrady kasztelana ówczesnego w XV wieku, przez wojska husyckie zostały wprowadzone do zamku właśnie tym przejściem, które tutaj istniało. I było to jedno. Nie wygląda na taki stary. Także to jest jedyna. Świetna łapka. To. Tak, cały ten krzew. To jest jedyne. Perukowiec. No widok jest Perukowy. imponujący, naprawdę. To dlaczego to łapka nie To jest nazwa związana z kształtem tej rośliny. I kiedy ona kwitnie pod koniec maja, na początku czerwca, to przybiera kształt peruki. Dlatego perukowiec. Perukowiec podolski dokładnie. Budowa zbiornika. A wie pan, Górniczy poziom wód Tak, gruntowy. jest zachwiana gospodarka. No. tak, także Tak jakby ktoś przewidział, że tu potem może się pojawić woda i się pojawiło. No to właśnie skończył się spacer z EDD. Tutaj ze mną idzie Adrian, bo zaraz jedzie z nami. No, dzisiaj był krótszy spacer, ale właśnie była historia poczynań Humboldtów w Otumchowie. I w ogóle dowiedziałem się, że to jest jakiś znany typ. Muszę sprawdzić w internecie, kto to w ogóle był, bo tak naprawdę to nie kojarzę, a w Niemczech chyba znany. No i to było 4. wydarzenie z Europejskich Dni Dziedzictwa i Adrian ma jeszcze jutro powtórkę jednego, ale ja już tam nagrałem, to był spacer z pocztówkami, więc już pewnie kto był zainteresowany to widział, a kto jest mega zainteresowany to pewnie się zapisał już nawet. No, także myślę, że na dzisiaj będzie na tyle. dzięki piękne. Dzięki i do zobaczenia w jakimś kolejnym daily vlogu i na pewno prędzej lub później jakieś kolejne spotkanie z Adrianem będzie też. To Dzięki, cześć. hej.